Witajcie kochani. Dzisiaj przygotowałam dla Was materiał typu denko kosmetyczne i jest to pierwszy tego typu materiał na moim kanale. Owszem, do tej pory realizowałam denka, ale zapachowe, natomiast nigdy nie robiłam filmu takiego stricte kosmetycznego. I powiem Wam szczerze, że ja do tego filmu przygotowuję się już od bardzo długiego czasu i myślę, że ci z Was, którzy obserwują mnie na Snapie, już doskonale o tym wiedzą, ponieważ wielokrotnie pokazywałam to, ile pustych opakowań po kosmetykach udało mi się do tej pory zgromadzić. I miałam naprawdę duży problem z tym, żeby wybrać kosmetyki, o jakich chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, bo tych opakowań jest naprawdę mnóstwo. I ostatecznie zdecydowałam się na wybór tylko części z nich, mniej więcej 1/3 z całego mojego zbioru. I to są rzeczy, które ja bardzo polubiłam, które z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Kosmetyki, do których bardzo chętnie wrócę w przyszłości lub też wróciłam. Niestety nie wszystkie, ponieważ gdybym chciała opowiedzieć o wszystkich, jakie zużyłam i które uważam, że są godne polecenia, to film trwałby bardzo, bardzo długo, a tego chciałabym uniknąć, także może podzielę to sobie na kilka materiałów. I oczywiście wśród tych kosmetyków, jakie zużyłam, trafiło się też kilka bubli, ale o bublach dzisiaj nie będę opowiadać. Bublom poświęcę odrębny materiał. Dobrze, żeby nie przedłużać, przejdę do meritum i zacznę od mydeł Job. Każdy, kto mnie zna, ten wie, że uwielbiam mydła tej polskiej marki. Wielokrotnie o nich wspominałam, wielokrotnie je pokazywałam. Aktualnie w moim mieszkaniu stoją one wszędzie, w sensie mam tutaj na myśli moje dwie łazienki i kuchnię. W każdej stoi inne mydło, ale pokażę Wam może, które zużyłam. Mydła o zapachu moim ukochanym Verbena. Gorąco, gorąco je Wam polecam. Następnie o zapachu figi, o zapachu miodu i bergamotki oraz mydło mineralne kuchenne. I to jest mydło, o którym kiedy Wam opowiadałam w ulubieńcach lipca i teraz tutaj się na chwilę zatrzymam. Link do tego filmu znajdziecie, on się Wam wyświetli na górze i to będzie taka literka I. Mówię Wam o tym dlatego, że widzę, że nie wszyscy o tym wiedzą. Otóż w momencie, kiedy ja wiem, że już realizowałam jakiś materiał uzupełniający to, o czym mówię, to ja zazwyczaj po prostu linkuję do niego sobie na górze i wystarczy w tę literkę I kliknąć i wtedy wyświetli Wam się materiał, tak jak powiedziałam, uzupełniający, z którego dowiecie się więcej niż to, co mówię Wam teraz, bo teraz to będą skrótowe informacje, ponieważ po prostu nie chcę się powtarzać. I zapomniałam wówczas w tych ulubieńcach lipca wspomnieć o tym, że to mydło mineralne idealnie nadaje się dla osób, które często gotują i na przykład kroją czosnek albo cebulę i mają problem z pozbyciem się nieprzyjemnego zapachu z dłoni. To mydło idealnie je usuwa. Także z tych wszystkich 4 mydeł, jak widzicie, które tutaj mam, a które zużyłam, najbardziej lubię mydło o zapachu werbeny, może pokażę Wam na zbliżeniu, oraz mydło, tak jak powiedziałam, mineralne kuchenne. Oczywiście ci z Was, którzy widzieli mojego vloga z przesyłką od Hani, wiedzą, że dostałam kolejnych kilka mydeł z nowej kolekcji Job, które teraz intensywnie testuję, także podejrzewam, że do tych moich 2 ulubieńców dojdą jeszcze inne zapachy, ale póki co ta moja kolekcja przedstawia się właśnie w ten sposób. Nie byłabym również sobą, gdybym nie wspomniała, że mam 2 wkłady tutaj o zapachu Verbena i bardzo mnie to cieszy, że nie będę musiała wyrzucać wszystkich opakowań, tylko sobie zostawię po prostu te Verbeny i do tego pustego opakowania przeleję sobie później ten płyn o zapachu Verbeny. Także to rozwiązanie też mi się podoba, także dla wszystkich maniaków ekologicznego trybu życia myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Kolejną rzeczą, o jakiej chciałabym Wam powiedzieć, jest baza pod makijaż francuskiej marki Bytery, którą możecie kupić na wyłączność w mojej ulubionej niszowej perfumerii Moncredo, o której Wam pisałam kiedyś na blogu, podlinkuję ten tekst pod spodem. I to jest baza, która świetnie przygotowuje cerę do nałożenia podkładu, która przedłuża ten makijaż, ale oprócz takich typowych właściwości dla bazy ma również działanie przeciwstarzeniowe i ujędrniające i to mi się w niej bardzo podobało.
Kolor biały, w konsystencji kremowa, bardzo łatwo się rozprowadzająca na twarzy, wydajna i bardzo mi było smutno, kiedy mi się skończyła i zamieniłam ją wtedy na bazę Clinique Super Primer. I właśnie jej teraz używam, natomiast ona nie ma tych właściwości przeciwstarzeniowych i ujędrniających, która ma By-Terre i myślę, że prędzej czy później wrócę do tej bazy. Oczywiście gorąco polecam Wam ten produkt. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zużyłam również aż 2 opakowania swojego ukochanego podkładu marki Dior o nazwie Dior Skin Forever. Wygląda następująco. I teraz tak. Ja wiem, że jakiś czas temu do sprzedaży wprowadzono unowocześnioną wersję tego podkładu, która ma nieco inną nazwę. Natomiast nie wiem, jak ten podkład się sprawdza, nie wiem, czy on jest lepszy czy gorszy od swojego pierwowzoru. Jeśli Wy miałyście okazję go testować, albo co by było lepsze, miałyście i tę pierwszą wersję, i tę nowszą i możecie mi powiedzieć, jakie są różnice, to będę Wam bardzo wdzięczna. Napiszcie mi proszę w komentarzach. Natomiast ja ten podkład uwielbiam. On mi się po prostu po jakimś czasie znudził i sobie go zmieniłam na Marca Jacobsa, natomiast stęskniłam się za nim i chciałabym do niego bardzo wrócić. Pisałam nawet o nim w takim tekście na temat 5 najlepszych podkładów do cery mieszanej. Link do niego znajdziecie również pod spodem. I żeby się po raz setny nie powtarzać, powiem tylko tyle, że to jest genialny podkład do cery mieszanej w kierunku tłustej, który, uwaga, uwaga, ponieważ idzie kot. Proszę Państwa, dom wariatów, muszę mieć oczy dookoła głowy. Ale powracając do tematu, ponieważ zostałam wybita z rytmu. Ten podkład jest idealny do cery mieszanej i mieszanej w kierunku tłustej, długotrwały, który kryje w stopniu średnim do wysokiego i który dodatkowo posiada wysoki filtr. Także gorąco polecam go wszystkim osobom o cerach problematycznych i takich, które po prostu lubią wysoki poziom krycia. Postanowiłam opowiedzieć Wam dzisiaj również o 2 produktach do demakijażu i mam tutaj na myśli pomadę do demakijażu marki Clinique Take the Day Off. I ja zdaje się już kiedyś Wam o niej wspominałam. To jest produkt, który ma konsystencję nieroztopionego oleju kokosowego, który w momencie, kiedy go dotykamy dłonią, on się jakby roztapia i zamienia w taki olejek i świetnie, słuchajcie, zmywa makijaż. Naprawdę jest genialny i bardzo, bardzo wydajny. Bardzo lubię wracać do tego produktu. Jak widzicie, mam tutaj 2 zużyte opakowania. Niestety nie mam trzeciego, ale zmieniłam sobie go na jakiś inny. Natomiast widzicie po opakowaniach już, że lubię ten produkt. A kolejną rzeczą, której bardzo chętnie używam do demakijażu, przy czym mam tutaj na myśli demakijaż oczu, jest mój ukochany dwufazowy produkt, również marki Clinique, też z tej serii Take the Day Off, który wygląda następująco. I on ma konsystencję wodno-oleistą, czyli musimy go wymieszać, żeby następnie móc nim dokonać demakijażu. I to jest mój ulubiony produkt do demakijażu oczu. Testowałam mnóstwo, ale zawsze wracam do tego. I znowu, uwaga, 3 zużyte buteleczki. I bardzo żałuję, słuchajcie, że nie mam kolejnej. Musiałam kupić jakiś gorszy zamiennik. Natomiast na pewno wrócę do tego produktu. On się świetnie sprawdza u mnie, między innymi z tego względu, że bardzo dobrze usuwa makijaż wodoodporny. Mam tutaj na myśli tusz do rzęs, a ja się przerzuciłam na wodoodporne tusze do rzęs w momencie, kiedy zaczęłam kręcić vlogi, wychodzić na zewnątrz i też kręcić filmy na YouTube, ponieważ wiecie, ja po prostu nie chcę się za każdym razem zastanawiać, czy maskara zaczęła mi się na przykład osypywać albo odbijać. Ja nie jestem w stanie sprawdzać co minutę albo co kilka minut, czy coś złego dzieje się z moim makijażem oczu, dlatego po prostu przerzuciłam się na maskary wodoodporne. Także reasumując, te 2 produkty marki Clinique z serii Take the Day Off są naprawdę świetne i oczywiście gorąco je Wam polecam. Po dokonaniu demakijażu należy oczywiście czymś umyć twarz. Ja tę swoją twarz przez kilka dobrych miesięcy myłam produktem amerykańskiej marki Dermalogica o konsystencji żelowej, który to w kontakcie z wodą zamienia się w taką delikatną piankę, która świetnie oczyszcza twarz. Jest to produkt bardzo miły w użytkowaniu, bardzo wydajny, ma pojemność 250 ml
jest to nie pierwszy i nie ostatni kosmetyk tej marki, który posiadałam. Muszę Wam powiedzieć, że ja niesamowicie lubię tę markę i tak naprawdę chyba nie trafiłam jeszcze na ani jeden bubel Dermalogiki, dlatego ta marka kojarzy mi się naprawdę z wysoką jakością. Bardzo podobają mi się też te estetyczne, biało-szare w swojej kolorystyce opakowania, które są kompatybilne z wnętrzem mojego mieszkania. Podoba mi się ten minimalizm po prostu. Także gorąco polecam Wam nie tylko ten produkt, ale też inne tej marki. I myślę, że prędzej czy później zrobię film dedykowany Dermalogice, ponieważ jest to naprawdę marka godna uwagi. W ostatnim czasie namiętnie używałam również maski BePure, którą to otrzymałam od Hani, którą wszyscy już bardzo dobrze znacie, jakieś kilka miesięcy temu. I zaczęłam z niej korzystać dopiero wtedy, kiedy zaczęłam chodzić na zabiegi złuszczania kwasami, które notabene uwielbiam. I po ostatnim zabiegu tak bardzo, słuchajcie, szczypała mnie twarz i była zaczerwieniona, że nie wiedziałam, czym ją ratować. I postanowiłam właśnie skorzystać z dobroczynnych właściwości tej maski. I to jest maska na bazie jadu pszczelego, która ma właściwości odżywcze oraz przeciwzmarszczkowe. I ja sobie nakładałam bardzo grubą warstwę tej maski na noc i też w ciągu dnia, jeśli nie wychodziłam z domu. I ona mi się momentalnie wchłaniała, pomimo tego, że ma bardzo gęstą konsystencję. Ja ją kilkakrotnie Wam pokazywałam na Snapchacie, jeszcze w momencie, kiedy coś w środku się w niej znajdowało. Natomiast teraz jest już pusta, nad czym ubolewam. Natomiast sprawdziła się świetnie i spełniła swoje zadanie. Także jeśli szukacie jakiejś maski do twarzy o tym właśnie działaniu, to oczywiście polecam Wam przyjrzeć się właśnie temu produktowi. Maska BePure nie była jedyną maską, którą stosowałam na przestrzeni ostatnich miesięcy. Używałam również maseczki jednorazowe, o których już też parokrotnie Wam wspominałam, marek Toni Moly i Holika. I to są maseczki jednorazowe w płatach, które świetnie nadają się na przykład, w moim przypadku sprawdzały się na siłowni, ale też w momencie, kiedy podróżujecie i one mają różne właściwości nawilżające, odżywcze, przeciwstarzeniowe, rozjaśniające, oczyszczające, także do wyboru, do koloru jest ich mnóstwo, wyglądają pięknie i są bardzo komfortowe w użytkowaniu. Ja oczywiście, jako maniaczka masek oraz osoba, która ma ich mnóstwo w zapasie, mam również cały wachlarz tutaj do wyboru, do koloru jeszcze, których nie wykorzystałam, a które na pewno zużyję w najbliższym czasie. Kolejnym kosmetykiem, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest ten oto szampon do włosów marki Insight, o której już Wam dużo opowiadałam w filmie z września na temat mojej aktualnej pielęgnacji włosów. I ja ten szampon zużyłam. Jest moim zdaniem bardzo dobry, sprawdził się u mnie świetnie i z miłą chęcią do niego w przyszłości wrócę. Jego pojemność to 500 ml, ma wygodny aplikator w postaci pompki. I co jeszcze chciałam powiedzieć? A właśnie, że mam też odżywkę do włosów Insight, którą zaczęłam stosować w tym samym czasie co szampon. I wyobraźcie sobie, że ta odżywka jest jeszcze w środku, w sensie nie zużyłam jeszcze tego produktu. Mam tu jeszcze 1/3 i tak się właśnie zastanawiam, czy Wy też tak macie, że zawsze szampon zużywacie wcześniej niż odżywka? Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście mam w zanadrzu również kolejny szampon Insight, a także szampon marki Frank Provo, który bardzo chciałabym w najbliższym czasie przetestować. Także zobaczymy, na który z nich w końcu się zdecyduję. Natomiast nie wiem, czy wiecie, właśnie niedawno zauważyłam, że w ofercie sklepu Hani, gdzie można kupić te szampony, znalazły się również produkty tego typu dla mężczyzn, których wcześniej nie było. Także jestem ciekawa, jak się sprawdzają. Oczywiście nie będę ich na sobie testować, natomiast tak mi się właśnie przypomniało. Ale jeżeli szukacie takich bardzo dobrych jakościowo produktów do włosów, to oczywiście po raz kolejny polecam Wam markę Insight.
Tak, spadły mi tutaj kosmetyki przygotowane do dzisiejszych recenzji. A zostając w tematyce włosów, koniecznie muszę Wam wspomnieć, i też to już będzie któryś raz z kolei, o lakierze do włosów Schwarzkopf, który wygląda w ten sposób. I ja zawsze kupuję numer 5, czyli najmocniejszy. Używam go zawsze do filmów na YouTube na co dzień, w momencie kiedy wychodzę z domu, ponieważ uważam, że sprawdza się świetnie i używam go już od kilku dobrych lat. Także mam tu tutaj zużyty jeden, drugi egzemplarz i trzeci mam w zanadrzu, używam aktualnie. Także jak widzicie, też bardzo, bardzo lubię ten produkt i oczywiście go Wam polecam. Kosmetykiem, który zużywam w ogromnych ilościach, jest mój ukochany płyn do kąpieli na dobranoc marki Johnson & Johnson. Pokazywałam go Wam w ulubieńcach października i znowu ten filmik Wam się tutaj wyświetli na górze. Także jeśli nie widzieliście, to polecam, obejrzyjcie sobie, kliknijcie i po prostu nadróbcie zaległości. Przepięknie pachnie i głównie z tego względu go kupuję. Jest bardzo niewydajny w moim przypadku, ponieważ starcza mi na 2, maksymalnie 3 kąpiele. Ponieważ naprawdę zużywam ten produkt tonami, w cudzysłowie. I mam tu oczywiście już kupione 2 kolejne w zapasie. Jestem tak uzależniona od tego zapachu, że kupiłam sobie również produkty uzupełniające z tej serii, czyli żel do mycia ciała na dobranoc, a także oliwkę. Oliwkę już stosowałam kilka razy i też się u mnie bardzo dobrze sprawdza. Także oczywiście polecam i zaprawdę powiadam Wam, jeśli raz użyjecie tego produktu, to się od niego uzależnicie. Także uważajcie na to, czy na pewno chcecie to zrobić. Tak sobie tylko żartuję oczywiście, natomiast polecam gorąco. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała Wam również o wspaniałym olejku pod prysznic marki Rituals. Jak widzicie, zostało mi tu go jeszcze troszeczkę, nad czym ubolewam, ponieważ chciałabym, żeby był pełen, ale niestety. Natomiast ten produkt niesamowicie pachnie, jestem od niego uzależniona. Ma konsystencję olejku, która w kontakcie z wodą zmienia się w delikatną piankę. Ciało jest po użyciu tego olejku bardzo miłe w dotyku, nawilżone i pięknie pachnie. Na szczęście mam tutaj jeszcze w zanadrzu kolejny, już tym razem o innym zapachu, który jakiś czas temu przysłała mi Hania, o zapachu róży i migdałów. I jestem bardzo ciekawa, czy on zdeklasuje ten zielony, czy też nie. Natomiast oczywiście ja Wam gorąco polecam te olejki. Uważam, że są świetne jakościowo i one są też dostępne w zestawach. A jak wiadomo, zawsze bardziej opłaca się kupić zestaw niż produkt pojedynczy. Także jeśli będziecie rozważać kiedyś zakup tych produktów, to radzę Wam, żebyście się przyjrzeli również tej opcji z zestawami. I ostatnie rzeczy, o jakich chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to te oto świece zapachowe polskiej marki Zea, które to są dostępne w ofercie sklepu Hani. I to są świece, które są ręcznie robione, posiadają w środku drewniany knot, którego ja Wam niestety teraz nie pokażę, ponieważ nie jestem w stanie. Te świece są wypalone. Natomiast ich dużą zaletą jest to, że wypalają się do samego końca i bardzo intensywnie pachną. I tak jak powiedziałam, mam tutaj 2 świece. Jedna to była taka świeca, która powstała we współpracy ze sklepem Hani o zapachu truskawkowym. Natomiast druga o takim orzeźwiającym zapachu świeżego melona. I powiem Wam, że ten melon o wiele bardziej przypadł mi do gustu, mimo tego, że był to zapach bardzo intensywny. I te świece mają jeszcze jedną, może nie zaletę, ale właściwość. Otóż one wypalają się tak, to znaczy ich proces wypalania się przypomina palące się drewno w kominku. Także jeśli lubicie wydobywające się wówczas dźwięki, to te świece go imitują. Także to ma za zadanie wprawić Was w lepszy nastrój i Was zrelaksować. Także oczywiście jeśli lubicie świece zapachowe i poszukujecie jakichś ciekawych gadżetów tego typu, to polecam Wam właśnie tę markę.
Jak widzicie, trochę tego było. Mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzach, który z tych produktów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, wzbudził Wasze największe zainteresowanie. Być może używałyście któregoś z nich i macie własną wyrobione zdanie na ich temat. Dajcie mi proszę znać. Ciekawi mnie również, jakie kosmetyki Wy zużyliście w ostatnim czasie i które Waszym zdaniem są godne polecenia. Korzystając z okazji, przypominam Wam, że w momencie, kiedy zainspirujecie się moim filmem i kupicie coś z mojego polecenia, możecie oznaczyć mnie na Instagramie za pomocą hashtaga InspiredByOlfactoria i ja wtedy zobaczę Wasze zdjęcie i będę je mogła udostępnić na swoim Instagramie i będzie mi oczywiście bardzo miło, jeśli dacie mi znać w przypadku, kiedy któryś z polecanych przeze mnie produktów się u Was sprawdzi. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkich rzeczy, o jakich Wam dzisiaj wspomniałam, razem ze sklepami, w których można je kupić. Linki do wszystkich kosmetyków makijażowych, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, nazwy sklepów, z których pochodzą rzeczy, jakie mam dzisiaj na sobie, a także linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna, ze szczególnym uwzględnieniem Facebooka oraz Instagrama. Przypominam również, że możecie mnie obserwować na Snapie, gdyż na Snapie jestem codziennie, jestem tam bardzo, bardzo aktywna. Póki co gorąco Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału po to, żeby żaden nowy film Was nie ominął. O, widzicie, żegna się z Wami również Ulises. Gorąco Was pozdrawiam i do zobaczenia.